Cześć! Dziś rozpoczynam cykl filmów przedstawiających różne hybrydy. Pierwsza to będzie oczywiście moja własna hybryda, czyli Toyota Prius Plus. Jeżeli ktoś chciałby przedstawić lub po prostu udostępnić swoją hybrydę, to zapraszam do kontaktu. Zależy mi zwłaszcza na wieloletnich użytkownikach hybryd, którzy mogą już coś więcej powiedzieć na temat swojego samochodu. Dla osób spoza Trójmiasta, które zechciałyby przyjechać do Gdańska, mogę zapewnić nocleg. Także zaczynamy. Prius Plus minivan z segmentu C. Jest to, można powiedzieć, już kultowa hybryda Toyoty o tej nazwie Prius. Dodatek Plus oznacza, że jest to takie kombi, można powiedzieć, 7-osobowe, czyli z 2 dodatkowymi siedzeniami chowanymi w bagażniku. Występuje również pod innymi nazwami. W Belgii jest to Grand Prius Plus, w Holandii Prius Wagon, w Japonii Prius Alpha, a w Stanach jest to Prius V. Wersja z USA nie posiada tych 2 dodatkowych siedzeń, jest 5-osobowa. W związku z tym zmieściła się bateria starszego typu w bagażniku, czyli ta wodorkowa, a ta wersja 7-osobowa posiada już baterię lżejszą i mniejszą, litowo-jonową, która mieści się w podłokietniku. Ja mam wersję przedliftową, produkowaną w latach 2012-2015. Potem był delikatny lift i produkcja tego modelu została zakończona według różnych źródeł w 2020, ewentualnie 2021. Tutaj nie ma zgodności. Wersja poliftowa różni się m.in. delikatnie wykrojem świateł dziennych oraz jest troszeczkę inny wyświetlacz i inna ilość otworów wentylacyjnych. A tak więcej to chyba różnic nie ma. Aczkolwiek gdzieś czytałem, że postarano się o lepsze wygłuszenie w wersji poliftowej, ale nie potwierdza to osoba, która miała kontakt z jednym i z drugim modelem. Samochód jest z 2014 roku, kupiłem go jako 5-latka w Niemczech osobiście z przebiegiem 234 tysiące kilometrów. Do tej pory wymieniłem na samym początku od razu klocki i tarcze hamulcowe. Pierwszy i pewnie już ostatni raz, ponieważ jak wiadomo w hybrydach i elektrykach te klocki i tarcze zużywają się, nie wiem, o pół chyba mniej. Wyczyściłem też od razu EGR i dolot. Po roku wymieniłem akumulator 12V, aczkolwiek prawdopodobnie nie było to potrzebne, bo potem się okazało, że miałem jakiegoś złodzieja prądu. No i gwóźdź programu, uszczelka pod głowicą. To jest typowa usterka Priusów 3. generacji, Priusów zwykłych, Plusów, Aurisów i nie wiem, może jeszcze CHR, ale nie jestem pewien. Być może tej naprawy dałoby się uniknąć, gdybym wiedział tyle co teraz i ktoś jasno napisałby o tym na grupie hybryd. Mianowicie problem polega na tym, że w tych samochodach nie ma wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. Jak już się zapali lampka ostrzegawcza, to już jest za późno, a i niekoniecznie się zdąży zapalić. W tych samochodach pompa wody jest elektryczna i potrafi ona lekko nie domagać, więc samochód lekko się przegrzewa, co z czasem prowadzi do uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Aby tego uniknąć, po przejechaniu jakichś 200 tysięcy kilometrów albo po kupnie z takim przebiegiem lub niepewnym przebiegiem, powinno się od razu zmienić pompę wody. To jest koszt około 900 zł plus robocizna. Ja zrobiłem taki mały remont silnika z wymianą uszczelki, ale wydaje mi się, że był to błąd, bo w zbliżonej kwocie szybciej można mieć silnik razem z wymianą. A poza tym w tym samochodzie nie robiłem nic już więcej, żadnego zawieszenia, nic. A przypomnę, że ma 8 lat w tej chwili i zrobione prawie 100 tysięcy kilometrów. Również od razu po kupnie samochód został zagazowany. Tutaj jest typowa instalacja, bo silnik jest wolnossący. Właściwie tylko musi być instalacja do systemów start-stop, a tak to niczym się nie różni. W ogóle te silniki bardzo dobrze znoszą zagazowanie. Silnik mamy tutaj o mocy 99 koni mechanicznych, 1800 pojemność. W cyklu Atkinsona ten cykl daje mniejszą moc z pojemności, ale za to większe oszczędności, jeżeli chodzi o spalanie.
Silnik elektryczny to jest 80 koni mechanicznych i te dwie moce obydwu silników nie sumują się. Ocenia się tutaj jako 136 koni mechanicznych łącznej mocy. Aczkolwiek tak według mojego odczucia to na początku przy ruszaniu ta moc jest nawet większa, także tam trudno, żeby ktoś na światłach był w stanie mnie wyprzedzić na starcie, chyba że elektryk albo inna hybryda. Potem jednak ta moc coraz bardziej spada i udział silnika elektrycznego jest jakby coraz mniejszy w przyspieszaniu. Ja mam jedną z bardziej podstawowych wersji. Jak większość, przynajmniej starszych Toyot, nie posiada jakiejś przesadnej ilości gadżetów. I teraz co my tu mamy w środku? Tutaj taka brzydka mata z masażem, więc na to nie patrzcie. Tu mam taki dodatkowy termometr zamontowany, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura wody, chłodzenia. Hamulec pomocniczy jest nożny. Regulacja kierownicy jest i góra, i dół, i tył, przód, aczkolwiek w nie jakimś takim za dużym zakresie. Przyciski na kierownicy oczywiście. Mamy tempomat, zwykły, nieaktywny. Pełna regulacja szyb dla kierowcy i wszystkich pasażerów. Blokada, wiadomo, lusterka ustawiane. No i co jest ciekawe, lusterka owszem się składają, ale tylko przyciskiem ręcznym, nie automatycznie. Tu mamy head-up display. Nie wiem, czy to widać. Tam się wyświetla na szybie. Porządnie na szybie, nie na jakimś tam szkiełku. I co ciekawe, właśnie nie wiem, czy to widać. Jak wcisnę tutaj przycisk, znaczy nie, nawet jak nie wcisnę, tylko jak lekko tylko dotknę, to tam już widać, co ja będę naciskał. To jest fajne. Wyświetlacz jak to wyświetlacz, tutaj w pełni cyfrowy. Jak w każdym szanującym się Priusie musi to wyglądać raczej nowocześnie, także nie ma mowy o jakichś zegarach tradycyjnych. No i oczywiście mamy nieśmiertelny zegarek zielony, toyotowski jeszcze tutaj. Tu mamy wyświetlacz. W tej chwili pokazuje rozdział energii i stan naładowania baterii. Tu mamy przyciski na szczęście fizyczne, media. Wiadomo. Muzyka na tych głośnikach gra dobrze. Mogę puścić, bo YouTube i tak tego nie zakwestionuje, bo to jest moja muzyka. Nie wiem, na ile to słychać na tym mikrofonie, ale jest elegancko. Gorzej jest niestety, jak się przełączy na radio. Wtedy właściwie mamy średnie tony tylko, czyli tutaj tuner chyba jest dosyć słaby. Co my mamy tutaj? No właśnie tutaj te media do wyboru. Tu mamy nawigację. Nawigacja działa wolno i aktualizacja jest droga, więc tutaj nie używam tej nawigacji. Od początku nie była aktualizowana. Niestety jeszcze też w tych latach nie można mówić tutaj o Android Auto czy Apple CarPlay. Może w Polifcie jest, ale chyba nie. No tu mamy setup, audio, bluetooth i tak dalej. Wszystko jest. Telefon, czyli zestaw głośno mówiący. No jest oczywiście kamera cofania. Akurat ja mam taką chyba gorszą wersję bez tych kresek, które bardzo pomagają w parkowaniu. W wersji poliftowej ten wyświetlacz wygląda ciutkę inaczej i tutaj są dwa otwory wentylacyjne, nie trzy. Tutaj mamy 4 tryby jazdy. Wymuszony tryb elektryczny EV, Eco Mode to jest taki oczywiście oszczędny niby, ale właściwie to bardziej powolny. I tutaj jest power, jak się chce ładnie ruszyć ze świateł. To jest jakiś dodatkowy przycisk zamontowany przez poprzedniego właściciela. Klimatyzacja oczywiście automatyczna, ale jednostrefowa. Tu mamy drążek zmiany kierunku jazdy. To są tylko styki, tutaj nie ma żadnych elementów mechanicznych. W związku z tym, że tutaj w podłokietniku
jest bateria hybrydowa, to ten schowek jest taki płyciutki. No ale jakiś tam jest. Siedzenia są dosyć wygodne, tak w miarę właściwie. Tu jest niby jakieś trzymanie boczne, ale to takie jest dosyć słabe. Co do regulacji siedzenia, to jest śmiesznie, bo siedzisko wysokość jest ręcznie i tylko kierowcy. Tutaj jest oparcie, ale już lędźwia są elektryczne. Tutaj specjalnie umyłem dla Was. Tutaj mamy gniazdo zapalniczki i tutaj mam pendrive wpięty w gniazdko, także jest USB i mini jack. I tam jest jakieś wolne miejsce, pewnie dla opcji. Oprócz tego miejsca, gdzie można umieścić kubki, mamy tu jeszcze takie miejsce na napoje u pasażera. Tu mamy schowek taki nie za duży. Tu mamy drugi schowek, trochę większy, ale też nie za duży. Głośniki JBL. Na nogi pasażer ma sporo. Jest niestety regulacja siedzenia, tylko ręczna. Oparcie i odległość, no niestety siedzisko już nie. Teraz siedzę sam za sobą. Tu jest na taką dobrą pięść jeszcze miejsce, więc miejsca z tyłu jest sporo. Oczywiście jak się trzeci rząd rozstawi, to niestety trzeba troszeczkę tutaj przesunąć te siedzenia. Tu mamy głośniki, szyby oczywiście elektryczne. Tu mamy sympatyczną roletkę. O, tu jest jeszcze pamiątka po niemieckiej taksówce. Tu mamy miejsce na butelkę taką większą, ale sztuk raz. Tu w drzwiach też się zmieszczą, ale chyba takie już najmniejsze. No nie ma tutaj zbyt wielkiego schowka. No oczywiście wieszak, cykorka. Fajna sprawa, że jest regulacja i oparcia nawet z tyłu. Wszystkie siedzenia oczywiście dzielone. I tak samo można przesunąć do przodu. Tutaj jedna z wad tego modelu to jest właśnie poobijane to miejsce z powodu zatrzaskiwania się pasów. To jest po prostu mało miejsca, więc jeżeli samochód jeździ na taksi, czy tak nie daj Boże na Uberze, Bolcie, to tak to wygląda. Jest łatwo rozpoznać ten samochód, aczkolwiek one nadal jeżdżą bardzo dobrze. Bagażnik bez rozłożonego trzeciego rzędu to jest mniej więcej długość 95 cm. Także chyba spory na tutaj w tym najwęższym miejscu 90. No a teraz po złożeniu drugiego rzędu i trzeciego to już jest lotnisko tutaj. Tu jest jeszcze taki mały schowek, nie za bardzo chcę pokazywać, mam tu bałagan, pod spodem jest jeszcze butla na LPG. Tutaj jest akumulator 12V, a tu jeszcze taki mały schowek. Jedno tylko światełko podświetlające, są zaczepy na siatki, gniazdo 12V, na kubki też jest dla pasażerów trzeciego rzędu. Są też tutaj zaczepy na siatkę. Tutaj. No ale jak podniesiemy oczywiście trzeci rząd, co możemy zrobić też od tej strony, no to już się robi malutki bagażnik. Chyba na takie tylko podręczne bagaże. Teraz to już jest około 34-35 cm głębokości. No i tu już nogi nie wejdą bez odsunięcia drugiego rzędu do przodu. Chyba nawet dziecko nie wsadzi tam nogi. Ale to jest takie właściwie, żeby pojechać kawałek legalnie w 7 osób. Dzieci spokojnie. Tylko kwestia, na ile to jest bezpieczne oczywiście. Tu jak podniesiemy te zagłówki, to już są praktycznie na szybie. W lepszych wersjach i opcjach mamy panoramiczny dach z lekkiej żywicy, aktywny tempomat, asystent parkowania, diodowe reflektory. Natomiast nie słyszałem o automatycznych światłach, czujnikach deszczu, podgrzewanych fotelach i kierownicach. Jeżeli są takie wersje, to może ktoś napisze w komentarzu.
Przyspieszenie do setki to 11,3 sekundy, prędkość maksymalna 165 km na godzinę, więc nie możemy oczekiwać tutaj jakichś specjalnych emocji związanych z prowadzeniem, tym bardziej, że mamy tutaj przekładnię ECVT. Ale jeździ się tym samochodem bardzo fajnie, jest to takie fajne, bezstresowe wozidło, głównie do miasta i pod miasto, mniej na trasy. Z wad to słabe wyciszenie, tak zwane wycie silnika przy ostrym przyspieszaniu lub pod górę oraz z uwagi na upchnięcie dwóch silników pod maską dość kiepski promień skrętu. W nowszych modelach zostało to podobno poprawione. Więcej wad ja nie widzę, są tutaj tylko same zalety. Jest to taki wół roboczy ze względu na bezawaryjność i niskie spalanie, szeroko wykorzystywany na taksówkach. Średnie spalanie podawane przez Toyotę to prawie 6 litrów benzyny na 100 km. Moim zdaniem to jest przesadzone, ale o dziwo w górę. Spalanie w mieście oraz na drogach krajowych raczej nie przekracza 5 litrów. Przekracza dopiero przy jeździe na drogach ekspresowych i autostradach. Dokładnie nie wiem, ile to u mnie będzie, bo jeżdżę od początku na gazie. Mogę tylko powiedzieć, że w mieście to jest 6 do 7 litrów gazu. Bateria hybrydowa też jest jeszcze w względnie dobrym stanie po tych ponad 300 tysiącach kilometrów obecnie. Ostatnio pojawiają się informacje, że obecne Toyoty już rdzewieją po wyjechaniu z salonu. Spójrzmy, jak to wygląda w tym już, można powiedzieć, starym modelu. No i jak to teraz, powiedz, wygląda? No, jak Ten 14 rocznik. 14 rocznik, czyli 8-letni samochód jest po prostu zupełnie inaczej wygląda niż te nowo produkowane. Stopień korodowania w nowych samochodach jest zadziwiający. Tutaj jest coś, nie? Jakaś śruba? Tak, ale śruby mają to do siebie. One są powlekane ocynkiem albo jakimś innym właśnie tym i to jest jakby słabsze od tych farb, które są podwozia malowane. Tu coś jeszcze widać dalej? No, w zasadzie zobacz, te śruby, które są dalej oddalone od tego pierwszych tych strumieni wody i zanieczyszczeń z drogi, Już lepiej wyglądają, nie? dużo lepiej wyglądają. Tutaj coś widzę troszkę tak. No, ale tu jest bardzo gruby materiał w zawieszeniu, więc to nie jest nic takiego. Nie? Tutaj coś. Tak, ale tragedii nie ma. No i na pewno nie był konserwowany. Nikt tutaj na pewno nic nie robił. A jeszcze nie jest tak najgorzej. Wręcz dobrze. Podwozie już obejrzeliśmy. Na karoserii pojawiają się ślady rdzy tylko tam, gdzie były jakieś uszkodzenia i zostało to naprawione mało fachowo. Reszta jest ok. To wszystko, co chciałem powiedzieć o tym modelu. Jeżeli o czymś zapomniałem, to proszę o komentarze lub pytania. Chętnie odpowiem. Jeszcze raz zapraszam do mnie na prezentację swoich hybryd. Cześć!